Cześć, tutaj Monika, czyli Pani od YouTube i dzisiaj pokażę Ci, jak założyć Twój własny kanał na YouTube. Jeżeli masz swoją własną markę osobistą lub małą firmę, a nie masz jeszcze kanału na YouTubie, to koniecznie obejrzyj ten film i załóż swój kanał właśnie ze mną. Cześć, jestem Monika, czyli Pani od YouTube i pomagam robić kanały na YouTubie oraz materiały wideo przedsiębiorczym kobietom, które chcą dzielić się swoją wiedzą w internecie i w ten sposób zarabiać. No więc założysz sobie właśnie zaraz nowy kanał. Mam nadzieję, że jesteś tym podekscytowana. No więc jesteśmy na stronie głównej YouTube i tutaj klikamy sobie w swój profil i robimy utwórz kanał. No i zobaczcie, tutaj właśnie w tym momencie pojawiło nam się utwórz kanał. Tutaj jest nazwa, to jest bardzo ważna rzecz, a mianowicie nazwa Twojego kanału. To jest naprawdę bardzo istotne, jak nazwiesz swój kanał. No jeżeli masz swoją markę osobistą albo własną firmę, no to po prostu najlepiej chyba, jeżeli właśnie w ten sposób nazwiesz swój kanał, no chyba, że będziesz chciała mieć więcej niż 2 kanały na YouTubie poświęcone różnym tematykom. Natomiast ja na początek namawiam Cię do tego, żebyś założyła kanał swojej marki, czyli wyobraźmy sobie, że masz firmę, która się zajmuje architekturą wnętrz i Twoja marka się nazywa Piękne Mieszkanie. Bardzo oryginalna nazwa. Piękne Mieszkanie, a Ty się nazywasz Ada Przykładowa. Ada Przykładowa. Dobra, Piękne Mieszkanie, Ada Przykładowa, ale wymyśliłam. Dobra, utwórz kanał. Kanał już się tworzy. Super, jesteśmy już w YouTube Studio, czyli to jest taki panel zarządzający Twoim kanałem na YouTube. I od czego tutaj zaczniemy? Zrobimy dostosuj kanał. Kliknij tutaj ten niebieski guzik dostosuj kanał. I pierwsze co zrobimy, to zrobimy sobie piękną grafikę, tak żeby nasz kanał ładnie wyglądał. Ok, jak widzisz, masz tutaj dostosowanie kanału. Tymi rzeczami to się zajmiemy później, natomiast na razie klikamy na markę. I tutaj jak widzisz mam swoje zdjęcie. Nagram osobny filmik na ten temat, jak zrobić taką fajną obwódkę na zdjęciu. Natomiast no jeżeli tutaj jest pusto, no to oczywiście musisz wgrać tutaj swoje zdjęcie. Teraz klikamy na obraz baneru. Także musimy zrobić taki baner, który będzie, no w zależności na jakim urządzeniu, tutaj widzimy jest komórka, komputer albo telewizor, on będzie miał różną rozdzielczość, więc musimy zrobić jedną grafikę, która będzie odpowiednia dla wszystkich 3 typów urządzeń. Zrobimy to w Canwie. Idziemy na stronę canva.com. Ja akurat mam wykupioną Canwę Premium, do czego też Cię namawiam. Canwę Pro, to się tak dokładnie nazywa Canva Pro. Namawiam, bo to jest naprawdę super narzędzie. No i tutaj robimy nowy projekt. Tutaj widzisz, jest grafika kanału na YouTube, także klikasz sobie w grafikę kanału na YouTube. Jeżeli to Ci się tutaj nie pojawi na tej pierwszej stronie, to musisz sobie to po prostu wpisać ręcznie. No i tutaj będziesz miała przykładowe szablony. Ja mówię, no mam tą wersję Pro, także mogę korzystać ze wszystkiego. Ty, jeżeli nie masz wersji Pro, no to będziesz miała pewien ograniczony wybór. No i tutaj to jest, mówię, pierwszy z brzegu, tak żeby po prostu coś było. Zrobimy sobie na przykład taki. Dostosujemy go sobie tylko do siebie. No więc pierwsze co, to ja sobie tutaj zmienię kolor. O, taki jakiś beżowy brąz, nie podoba mi się. On będzie taki róż. Tutaj nazwiemy piękne, jak to było, Piękne Mieszkanie. Tak, Piękne Mieszkanie. Ada Przykładowa, tak? Tak się to nazywało. Ada Przykładowa. I tutaj tak włożymy sobie zdjęcie, no więc tutaj dajmy na to, zrobimy moje zdjęcie, tak pierwsze z brzegu, proszę bardzo, opa, mamy zdjęcie i wrzucimy jakieś przykładowe grafiki. Tutaj sobie wpiszemy architekt. Zdjęcia. O, mamy tutaj jakąś panią architektkę, proszę bardzo. No najlepiej oczywiście, żeby to były Twoje zdjęcia z jakiejś sesji zdjęciowej, którą będziesz miała. Nie takie zdjęcia Canwy, ale mówię, o i proszę bardzo, mamy już pierwszą naszą grafikę. Oczywiście tutaj wszystko możemy zmienić. Jako całość to się będzie pojawiało tylko na telewizorach. Zaraz pokażę, o co chodzi. Dobra, ściągamy sobie to, bierz i tutaj jest istotne, żeby tutaj było PNG. Tutaj w domyśle ten szablon był filmikami, także okej, mamy. Super, jest to już w pobranych. Wracamy tutaj, robimy prześlij pobranych. O, proszę bardzo. No i właśnie, o co mi chodziło, mówiąc o tych różnych wymiarach. Więc tak, to całość pojawi nam się tylko i wyłącznie na telewizorze. Jeżeli ktoś będzie oglądał Twój kanał na telewizorze, no jest to niewielka część osób. No ale ważne, żeby też tutaj coś było. Możesz oczywiście tutaj też jakieś informacje zamieścić, ale to bardzo mało osób tak naprawdę zobaczy to w tej formie. Pewne osoby zobaczą to w tej formie, te mianowicie, które będą oglądały Twój kanał na YouTubie na komputerze.
Natomiast większość obejrzy to w ten sposób, tak? Taki wycinek tego, tutaj ta pokolorowana część, tak? To jest właśnie to, jak to będzie się wyświetlało na telefonie komórkowym. Także tak naprawdę tutaj musisz zamieścić wszystkie informacje, a w tej całej reszcie tutaj po bokach i na górze, na dole, no to są tutaj jakieś dodatkowe informacje. Ewentualnie po prostu jakieś kolory, grafiki. Ok. To już jest przesłane. Zrobimy tutaj sobie opublikuj, także już ten kanał będzie taki opublikowany i zobaczymy sobie, jak on wygląda. Zobaczcie, to już jest nasz kanał, widzisz, tu jest to jest ten baner. No tu oczywiście ja to robię na komputerze, więc widzisz to w takiej szerszej wersji, natomiast mówię, no większość osób będzie to oglądało na komórkach, więc to będzie takie okrojone. To jest twoje zdjęcie oraz nazwa kanału. Idziemy teraz do dalszych ustawień. Wracamy tutaj i idziemy do ustawienia. Jeszcze tylko tak podpowiem, że ten znak wodny filmu to też zrobię o tym osobny krótki filmik. Teraz nie będziemy się tym zajmować. Tutaj to jest, jeżeli będziesz zarabiała, to tutaj będziesz mogła ustawić złotówki zamiast dolarów. Na razie nie będzie nas to interesowało. Istotne będą dla nas słowa kluczowe. To są słowa kluczowe, po których YouTube będzie klasyfikował twój kanał oraz po których będzie pokazywał twoje filmy, twój kanał osobom, tak, wyszukującym właśnie dane słowa kluczowe. Także to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, żeby tutaj te słowa były sensownie powpisywane. W jaki sposób szukać słów kluczowych dla swojej branży? Wchodzimy na stronę główną YouTube. Jesteśmy już na stronie głównej YouTube, tutaj właśnie masz pasek wyszukiwania i to jest jedno z twoich narzędzi pracy, mając właśnie kanał na YouTubie, a mianowicie, jeżeli jesteś na przykład właśnie architektką wnętrz, możesz wpisać na przykład jak projektować i zobacz, co nam tutaj wyskoczy. Jak zaprojektować ogród, jak zaprojektować pokój, jak zaprojektować łazienkę, jak zaprojektować dom. To są hasła, które wpisują ludzie. Czyli to są takie najbardziej wyszukiwane słowa kluczowe i nimi właśnie najbardziej się sugeruj, po prostu je wpisz w to pole. Możesz też tutaj wpisać architektka. I cóż my tutaj mamy? Architektka, architekt porządku, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, architekt wnętrz i tak dalej, nie? Także po prostu tym najbardziej właśnie należy się sugerować. Oczywiście możesz tutaj wpisać wiele różnych innych haseł, to ty będziesz wiedziała najlepiej, co tutaj wpisać. To są hasła po prostu powiązane z twoją branżą i zobacz, co ci wyskoczy dalej, tak? I to właśnie wpisz właśnie tutaj, tak? I możemy tutaj na przykład wpisać architekt, po przecinku, tak? Architekt wnętrz. Jak widzisz, ja tutaj już wpisałam kilka słów kluczowych. Oczywiście możesz ich wpisać o wiele więcej. Masz tutaj na to aż 500 znaków, także możesz tutaj naprawdę zaszaleć i fajnie, jeżeli tych słów będzie jak najwięcej. Podpowiem od razu, że to są też fantastyczne tytuły na twoje filmy. To jak projektować dom, jak zaprojektować pokój, jak projektować łazienkę. To są właśnie hasła wyszukiwane przez ludzi, także jeżeli nagrasz filmy właśnie na takie tematy i w ten sposób zatytułujesz twoje filmy, to będziesz miała duże szanse na dobre wyniki wyszukiwania. Robimy zapisz, idziemy dalej. Tu jeszcze klikniemy w podstawowe informacje i tutaj jak widzisz jest coś takiego jak opis. Opis to jest po prostu informacje, główne takie informacje podstawowe o twoim kanale. Cóż tutaj się powinno znaleźć? To są informacje o tobie, o tym, co oferujesz, oraz jakie treści znajdą się na tym kanale. Też wykorzystaj dobrze to miejsce. Myślę, że warto jak najwięcej tutaj wpisać. Masz na to aż 1000 znaków, także zaszalej i wyjaśnij ludziom po prostu, co będzie się znajdowało na twoim kanale, kim ty jesteś, czym zajmuje się twoja firma, jaka jest twoja oferta. Naprawdę warto to wykorzystać, to jest twoja wizytówka w sieci, także zaszalej i tutaj naprawdę dużo napisz. Następnie istotną rzeczą są linki, więc musisz tutaj dodać linki do twojego Facebooka, do twojego Instagrama, do twojej strony internetowej. Ja tutaj wpiszę swoje linki, tak żebyśmy już to mieli i pokażę ci, gdzie to się będzie wyświetlało. Klikamy dodaj link, no i tutaj wpiszemy Facebook, no i oczywiście musimy tutaj wpisać teraz linka do naszej strony na Facebooku. Ja tutaj wpiszę swoją stronę. Mamy. Teraz robimy Instagram i tutaj również musimy wpisać linka do naszego Instagrama. Idziemy dalej. Tutaj będzie nasza www, nasza strona internetowa. Tutaj również wklejamy linka. Ja na swojej stronie jeszcze wkleiłam, jeżeli na przykład masz jakiś lead magnet, tak? Jeżeli masz jakiegoś e-booka, coś, co chcesz zaoferować swoim osobom, twoim widzom, swojej społeczności, to możesz też tutaj bezpośredni link wkleić i to będzie fajnie widoczne. No i oczywiście adres e-mail, tutaj wpisz swój adres e-mail, tak żeby ludzie mogli się z tobą skontaktować, tak? To jest bardzo istotne, żeby od razu były też jakieś namiary na ciebie.
opublikuj i zobaczymy, jak to wygląda. Jeśli interesują Cię takie treści, to oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. Tutaj znajdziesz bardzo dużo ciekawych filmów na temat YouTube'a, tego jak prowadzić Twój kanał, jeżeli posiadasz swoją markę osobistą lub własną firmę. Zobacz, no więc właśnie to jest tutaj, widzisz, Facebook, Instagram i strona internetowa. Oczywiście możesz to nazwać inaczej, może to być tylko skrót, może być to samo F albo FB, jak chcesz, natomiast zobacz, klikamy i od razu w następnej tutaj zakładce wyświetla się nam strona internetowa, także no widzisz, jest to fajny sposób, żeby odesłać Twoich widzów właśnie na Twoje inne media społecznościowe. Idziemy dalej. Klikamy teraz w ustawienia. Tutaj są domyślne ustawienia przesyłania. To są takie informacje, które pojawią się przy każdym filmie, tak żebyś musiała po prostu wpisywać tych samych rzeczy pod każdym filmem, tych samych informacji, takich stałych, to będziesz mogła je tutaj właśnie wpisać. Właśnie na przykład w opisie będziesz mogła tutaj dać linka do swoich mediów społecznościowych, będziesz mogła napisać rzeczy typu zasubskrybuj mój kanał, cześć, jestem Monika i mam swoją własną firmę, jestem architektką wnętrz, przepraszam, tutaj była Ada, cześć, jestem Ada, jestem architektką wnętrz, na moim kanale znajdziesz to i tamto, także to są takie informacje, które znajdują się pod każdym filmie w opisie. Taka część stała, to żebyś po prostu nie musiała tego wpisywać za każdym razem. Możesz to sobie teraz uzupełnić, możesz to zrobić dopiero wtedy, kiedy będziesz wgrywała swoje pierwsze filmy. Tutaj też będzie taka informacja, jak film będzie przesłany, to czy on będzie publiczny, prywatny, czy niepubliczny. Możesz sobie tutaj zaznaczyć na razie prywatny, tak żeby przez przypadek nie opublikować filmu, zanim będziesz chciała, a dopiero później będziesz mogła sobie zmienić za każdym razem na publiczny, albo może to zostać od razu jako film publiczny, nie będziesz musiała się wtedy też później tym zajmować. W uprawnieniach wpisujesz osobę, które, takie jak ja na przykład, jeżeli chcesz, żebym ja była menadżerką Twojego kanału na YouTubie, no to właśnie tutaj będziesz mogła mnie zaprosić, tutaj będziesz musiała kliknąć wtedy zaproś, wpisać tutaj e-mail, kliknąć na przykład właśnie menadżer i będziesz mogła mnie zaprosić do bycia menadżerką Twojego kanału. Tutaj mamy społeczność, to są takie już bardziej zaawansowane funkcje, na razie nas to tak bardzo interesuje, no ale jeżeli ktoś będzie Ci pomagał prowadzić Twój kanał na YouTube, to właśnie tutaj będziesz mogła wpisać te osoby. Tu jeszcze jest taka istotna informacja, a mianowicie zablokowane słowa, jeżeli nie chcesz, żeby jakieś słowa pojawiały się na Twoim kanale, na przykład jakieś wulgaryzmy, przekleństwa w komentarzach, to możesz tutaj wpisać te słowa, także możesz tutaj wpisać różne brzydkie słowa, których po prostu nie lubisz, nie chcesz, żeby one się pojawiały i takie komentarze będą automatycznie usuwane, po prostu nie będziesz ich widziała. Ok, robimy zapisz, wychodzimy. Panel to będzie takie Twoje główne centrum zarządzania, taka główna strona, tak, tego studia YouTube. Jeżeli klikniesz na treści, to tutaj pojawią się wszystkie Twoje filmy, tutaj one będą w takiej liście, będziesz mogła nimi zarządzać z tego właśnie poziomu. Playlisty to jest tak jakby zbiór filmów, jeżeli będziesz miała już tych filmów całkiem sporo, to będziesz mogła je pogrupować w takie playlisty, na przykład tematyczne. To jest bardzo dobra praktyka, ale to dopiero wtedy, kiedy już będziesz miała tych filmów przynajmniej kilka. Tutaj będziesz mogła śledzić statystyki swoich filmów, także to też jest kwestia przyszłości. No tutaj będzie Ci się wszystko pojawiało, ile masz subskrybentów, jak Twoje filmy się wyświetlają i tak dalej. Tutaj będziesz mogła hurtem zobaczyć wszystkie komentarze, będziesz mogła zobaczyć na przykład takie, które jeszcze na które nie odpowiedziałaś, bo oczywiście bardzo dobrą praktyką i zdecydowanie to polecam jest odpowiadanie na każdy komentarz. Tutaj pojawią się napisy, do napisów też bardzo zachęcam, to bardzo ułatwia wyszukiwanie Twoich filmów, takie filmy są wyżej pozycjonowane. Jeżeli dodasz napisy po prostu polskie, nie musisz tego wcale tłumaczyć na inny język, to YouTube automatycznie przetłumaczy je na wszystkie języki, którymi się posługuje, także Twoje filmy będą mogły dojść do ludzi z całego świata. Tutaj ta cała reszta nas na razie nie interesuje. To są takie podstawowe ustawienia, które chciałam, żebyś zobaczyła na początku. Mam nadzieję, że to było naprawdę proste i że właśnie stworzyłaś swój własny kanał na YouTubie. Także teraz nie pozostaje Ci już nic innego, tylko nagrać Twój pierwszy filmik i wrzucić go na YouTuba. O tym właśnie będzie mój następny film. Także zasubskrybuj mój kanał i widzimy się następnym razem. Cześć!